No i dzień dobry w kolejnym dniu i ostatnim dniu Buenos Aires, a na powitanie taka fura. Dodge. Dostawczy. Okej. Ci znowu mówią, że są mistrzami wymiany walut. Zawsze mi się śmiać chce, że jak nie wiem gdzie trafić i która to jest przecznica, to jak słyszę cambion, czyli wymiana, to znaczy, że jestem blisko hotelu. Ale tak jak wspomniałem, dzisiaj to jest ostatni dzień w Buenos Aires, bo dzisiaj o 18:30 mam autobus do Paragwaju, do Asunción i żegnam się z tym miastem, dlatego że brak motoru nie umożliwia mi swobodne przemieszczanie się po tym mieście, a podróż autobusem i metrem jest dość ryzykowne z tego tytułu, że mogą coś ukraść, a nie chciałbym coś stracić. No idziesz sobie, spacerujesz i spotykasz taki widok. Bezdomność w tym kraju jest, ale tu zapachy są moczu. Widzę, że bezdomność w tym kraju jest sporym problemem, bo co przechodzę liczkami, to bez znaczenia, czy to są te boczne, czy to są te główne. Cały czas można się napotykać na takie widoki. Nocą awantury z policją. A właśnie, udało mi się wczoraj przejechać nocą. To pewnie już widzieliście, ale udało mi się załatwić przejażdżkę właśnie z lokalsem, żeby pokazać Buenos Aires nocą, jak to miasto żyje, a żyje cały czas, bo ruch nie zaprzestaje i nagrania, które zobaczycie z drona, pokazują ten przepych. Jedynymi bogatymi ludźmi tutaj to są ci, co biorą udział w polityce albo sprzedają dragi. Dowiadywałem się, jaki zawód tutaj taki normalny dla przeciętnego człowieka jest najbardziej dochodowy. To okazało się, że jest to kierowca ciężarówki. I kierowca ciężarówki potrafi zarobić do 1,5 miliona argentyńskich pesos, czyli około 7000 zł, czyli idzie zarobić kasę. A teraz mam przejście dla pieszych i odliczanie do zera, bo jeszcze mogę przejść w takie jest duże skrzyżowanie. Widać, na każdym miejscu miasto pokazuje, że jest bogato kulturowe, bogate w tradycje i pokazuje osoby, te, które zaznaczyły się w rozwoju kraju czy też miasta. I kolejny Mercedes. U nas takich nie ma. No i to jest standardowo, że dowożą wodę właśnie w tych bańkach. No są, jak widać, nowe Peugeoty. Za chwilę stare fury. A to jest okolica taka, gdzie są banki, jakieś instytucje dochodowe i widać, że tu jest hajs. To chyba policja w tym Hiluxie. Jest jakiś klub sportowy, pewnie siłownia. A wracając do tej bezdomności, to nie jest tak do końca, że oni są bezdomni, bo tak jest, ale w dużo przypadkach jest tak, że są bezdomni, bo sami tego chcą
i mogliby to zmienić, ale im jest wygodniej po prostu żyć na ulicy i żebrać o pieniądze. Bo plus tego jest taki, że to oni tu zimnie mają i nie ma tej kary w postaci mrozu i zamarznięcia. Tak jak jest to u nas, gdzie jeżeli nie kupisz sobie drewna i nie narąbiesz i nie przygotujesz się na zimę, a zima może Cię zaskoczyć i może być mocną zimą i będziesz potrzebował dużo opału, żeby ogrzać siebie i swój cały dom. A tutaj jednak tego problemu nie ma. Tutaj bardziej się martwią, czy klimatyzacja będzie działać. No ale to powiedz, no umówmy się, no bez klimatyzacji idzie przeżyć. Nie jest to jakoś niezbędne. To jest po prostu dodatkowy luksus. No i tutaj jest pełno motorków. No niestety nie było mi dane znalezienie motoru, a ten rower taki by wypożyczył? Nie wiem, jak to działa. Zaraz obczaję. No i po paru minutach spaceru wylądowałem w takim parku. Bardzo fajnie, podoba mi się. Palmy, nie palmy. Tylko widzę, że też jest dużo takich osób bezdomnych. O, tam coś uczą, szermierki. A tu jest jakieś muzeum. Tylko nie wiem czego. Tam jakaś babcia, może to Matka Teresa jest nawet. No. Park naprawdę robi duże wrażenie. Tu sobie pieski biegają. A ja będę chciał tu odpalić drona i polatać chwilę. Także tak, dzisiaj wyszło słoneczko, jest już ciepło, przyjemnie i można sobie pozwiedzać, spędzić czas w parku. To jest bardzo fajnie zrobione. Nie wiem, czy to nie jest celem zamierzonym, że wszystkie budynki i ulice są w sposób taki zbudowane, żeby dawały cień. A tam widzę pod kopułą bezdomni mieszkają, śpią. No czyli norma, bo widzę, że to się dzieje tutaj cały czas i na każdym kroku można spotkać właśnie ludzi bezdomnych. Zbliżam się do dzielnicy Laboka i bym musiał obczaić, czy tak z tą kamerą spacerować, czy nie spacerować, bo to może być tutaj różnie. No ale jest. To jest całkiem inne powietrze. Dużo ptaków, chyba papugi to są. Chociaż nie zauważyłem. No. Kończę, bo się wiara na mnie dziwnie patrzy. Na obczajce cały czas. Jestem w fajnym miejscu. Chciałem coś pokazać i podzielić się moim przemyśleniom. Dobra. Znajduję się w bardzo ważnym punkcie dla Argentyny, a mianowicie jestem w miejscu, w którym trenował, grał Diego Armando Maradona. I teraz to tutaj jest przypadkowo, znalazłem się od tyłu tego ośrodka treningowego. No i widzę, jakie są boiska. I teraz mnie naszła taka myśl, że w Polsce budujemy, inwestujemy pieniądze w orliki i żeby ta trawa była, najlepsze warunki. A zobaczcie tu.
sklepisko betonowe i na tym grają dzieciaki, trenują dla drużyny Boca Juniors. I teraz te dzieciaki stąd wyjeżdżają do Europy i są jednymi z najlepszych piłkarzy na świecie. Przykład po reprezentacji Argentyny, która zdobyła tytuł mistrza świata. A u nas niestety wszystko jest przeinwestowane i za duży jest balonik nadmuchany, a efektów żadnych. Tu zbijają jakieś ziomki, kartony układają. Teraz już znajduję się na dzielnicy La Boca i przemierzam tutaj sam bokiem. Aha, dobra, oni robią deliverkę tutaj do klubu. Bo myślałem, że już jakieś znowu niecne rzeczy robią, a oni po prostu dostarczają rzeczy do klubu piłkarskiego. A strasznie dużo papug tutaj jest. Wcześniej tam w mieście nie było. Czy widziałem parę, ale tutaj to już jest tego od groma. No, żarcie szamka dla piłkarzy. Powodzi się. No w końcu utytułowany klub. A tu po drugiej stronie mamy tory. Za torami to jest chyba punkt kulminacyjny, gdzie oddziela już te dzielnice jakby lepsze z tymi dzielnicami, z dzielnicą tą gorszą. Bo La Boca, o a tu jakie boisko, jakie bramki, chyba kółka, ta na kółka to są przygotowane bramki. No jest to trawa nierówno, jakby na podwórku trawa, o tu kołowrotki jakieś stare. Witamy. A tu chyba już jest oficjalny kampus pierwszej chyba drużyny Boca Juniors, sponsor Adidas. A tu tak wygląda, jakby były jakieś miejsca parkingowe tam policzone. Chyba tak, że będzie tu wjazd, a tu jest bramka, gdzie przechodzą przez te tory. I już ustawiałem się tu pod stadion. Jestem już pod stadionem chyba. Albo to pod jego kampusem tylko. O, takie ptaszki śpiewające. Czy będzie widać? To jakaś grupka rowerzystów. A to stadion Boca Juniors. Hola, buenos días. No se puede pasar. No camera? No. ¿Por qué? Że wygonili mnie spod tej bramy i że nie mogę przechodzić, bo tu nie ma przejścia. Jaka beka. No nic, a przed chwilą tu dronem latałem. Nic, przebiłem się przez płot, furtka tu przy torach. Idę sobie tu z bokiem wzdłuż torów. Pierdolą jakieś kocopoty. A normalnie wiara łazi. A to mi głupoty opowiada, że to ja nie mogę być. No to małym murem obdzielone. Mi się wafluje. Socjos. To jakieś parkingi są porobione dla aut. To normalnie sobie idę. Ziewał ty. No to chyba jakaś wycieczka turystyczna na rowerach, bo i macha i opowiada. A ja mam wycieczkę turystyczną sam z siebie. Tam wiara z psami. Stadion jak stadion. Stary. Bardzo stary. Boca. No i jest następny, przysapał inny ochroniarz, że nie, tu nie możesz łazić, tu nie. Ja pierdolę, przy tej tu nic nie ma, same tory.
jebali sobie coś w bani i koniec. Dobra, jakieś tu wejście do tego parku, że przez ten park przejść. Będę musiał napierdzieć dookoła się cofać wszystko. Ale bzdura tej. Nie wiem, leję z tego. Widok na stadion Boca Juniors jest jak rzeźba piękna, wznosząca się ponad ziemią, jak kolos nad morzem. W blasku zachodzącego słońca jego łuki lśnią jak złoto, a murawa rozpromienia się jak zielony klejnot. To nie tylko arena futbolu, to sanktuarium pasji, gdzie serce biją w rytm gwizdków sędziowskich, a emocje unoszą się w powietrzu jak pulsy namiętności. Skwer za stadionem La Boca Juniors to mistyczne miejsce, gdzie kolorowe domki snują swoje opowieści, a uliczni artyści tanga w rytm pulsującego życia. Z lotu ptaka widok ten jawi się jak malarskie arcydzieło, gdzie harmonia architektury splata się ekspresją tańca. To przestrzeń, gdzie czas zatrzymuje się na chwilę, pozwalając odkryć magię Buenos Aires w jej najbardziej autentycznym wydaniu.